Od kiedy w listopadzie 2019 roku podczas BlizzConu zostało zapowiedziane Diablo 4, duża część graczy mogła odetchnąć z ulgą. Nie dość, że ogłoszono pełnoprawnego następcę Diabła, mający zetrzeć niesmak po zapowiedzi mobilnego Diablo Immortal, to w dodatku ma wrócić klimatem do Diablo 2, rezygnując z kolorowej stylistyki trzeciej części. Ma być mroczno, krwawo i o wiele lepiej niż dotychczas. Jednak nim doczekamy się kolejnych przygód z toporem w ręce, przy akompaniamencie rozłupywanych czaszek, upłynie jeszcze dużo czasu. Jak to powiedział Luis Barriga, reżyser całego projektu, gra nieprędko pojawi się na półkach sklepowych. Miejmy tylko nadzieję, że finalny produkt sprosta oczekiwaniom graczy, które z całą pewnością na dzień dzisiejszy są raczej wysokie. A co w międzyczasie? Na szczęście fani gier hack and slash nie muszą się nudzić. Na rynku dostępnych jest wiele alternatyw dla Diablo, z czego myślę, że z niektórymi z nich powinien zapoznać się każdy. Dzisiejsze zestawienie zaczynamy od gry multiplayer. Nie bez powodu zresztą, gdyż Path of Exile przez dużą część społeczności graczy był określany jako przykład gry, w jaki sposób powinno tak naprawdę wyglądać Diablo 3. Mroczne, z ciemną stylistyką, nawiązujące graficznie do Diablo 2. Rozczarowani cukierkową grafiką najnowszego Diabła od Blizzarda, sporo osób wybrało właśnie tę produkcję. Fabularnie gra nie wybija się poza większość tego typu gier. Gracz zostaje wygnany z ojczyzny i zesłany na nieznany mu kontynent, a tam musi poradzić sobie z napotkanymi niebezpieczeństwami. Jednak samo tło fabularne nie jest ważne, a esencja gry, jakim niewątpliwie jest rozgrywka. Po wybraniu jednej z dostępnych klas postaci, w tym m.in. Maruder, Templariusz czy Wiedźma, rozwijamy naszego bohatera poprzez przypisywanie punktów do naprawdę ogromnego drzewka rozwoju. Zawiera ono około 1350 umiejętności pasywnych. Natomiast jeśli chodzi o umiejętności aktywne, to tutaj natrafiamy na ciekawy mechanizm charakterystyczny dla Path of Exile. Zbieramy kamienie, które umieszczamy w gniazdach posiadanego ekwipunku. Po ich umieszczeniu gracz może używać danej umiejętności i zdobywać jej wyższe poziomy. Rozgrywka przedstawiona jest w rzucie izometrycznym. Gra jest ciągle rozwijana przez twórców, którzy dodają nowe przedmioty, instancje, potwory. W produkcji jest również druga część Path of Exile, której beta powinna rozpocząć się jeszcze w tym roku. Kolejna gra swoją stylistyką przypomina mi odrobinę Warhammera. Pierwsze wrażenie kreuje już postać w grafice promocyjnej, która wygląda jak żywcem wyjęta z tamtego uniwersum. Pogłębia to stylistyka samej gry oraz tło fabularne. Gracz wciela się w postać jednego z trzech ocalałych z masakry pod Castagat, z której naszym wybawicielem jest przedstawiciel Zjednoczonej Republiki Ludzi, oficer Geralt Heimlock. Razem z pozostałą dwójką dołączamy do Akademii Wojskowej, by z czasem stać się silnymi wojownikami. W międzyczasie Republika rozpoczyna wojnę z Bractwem Światła i atakuje ich stolicę Stormfall. Na miejscu okazuje się, że miasto zostało zniszczone przez podziemne istoty, mające za cel przywrócenie do władzy ich mrocznego pana. Wolcen Lords of Mayhem od francuskiego studia Wolcen Studio powstało w oparciu o silnik graficzny CryEngine, co w rezultacie dało świetny efekt w postaci naprawdę ładnych lokacji, przeciwników, efektów wizualnych czy samego wyglądu naszego protagonisty. Tytuł korzysta nie tylko z rozwiązań znanych z Diablo 3, jak system modyfikatorów umiejętności aktywnych, ale również tych z Path of Exile, gdzie z tego drugiego zapożyczono pomysł na drzewku umiejętności, ale w dużo mniejszej wersji. W Grim Dawn gracz zostaje wrzucony w ogarnięty wojną krainę Cairn. Świat został wyniszczony przez walkę między dwiema rywalizującymi ze sobą siłami. Głównym zarzewiem konfliktu jest dążenie do zdobycia surowca, jakim są ludzkie ciała. Dla jednej strony są podstawowym materiałem do wzrostu, dla drugiej głównym celem eksterminacji, by osłabić tą pierwszą. A dla samych ludzi, no cóż, za kolorowo nie jest, jak mówią. Na domiar złego cała ta walka wypaczyła rzeczywistość,
na skutek czego przebudzone zostały potwory. Pozostałość ludzkości zorganizowała się w enklawy, a gracz wciela się w bohatera mającego pomóc ocalić to, co jeszcze zostało. W nasze ręce oddano 5 klas postaci, które możemy łączyć w hybrydy. Zdobywając kolejne poziomy doświadczenia, otrzymujemy punkty, które możemy rozdysponować albo na rozwój klasy, dodając wtedy nam zdrowia czy też many, albo samych umiejętności bojowych. Do gry dostępne są 2 dodatki, Forgotten Gods oraz Ashes of Malmouth. Gra cieszy się dużym zainteresowaniem w społeczności moderskiej, co poskutkowało zrobieniem przez fanów wielu dodatków. Produkcja została stworzona przez Crate Entertainment, studio założone przez byłych pracowników Iron Lore odpowiedzialnych za stworzenie Titan Quest, do którego zresztą zaraz przejdziemy. To, co przede wszystkim wyróżnia Titan Quest spośród pozostałych tytułów, to świat, w którym rozgrywa się gra. Otóż przemierzamy tutaj tereny Grecji, Egiptu czy Chin w czasach antycznych. Z całą pewnością stanowi to sporą atrakcję dla osób, którym znudziły się typowe światy fantasy. Oryginalnie gra została wydana w 2006 roku na PC, jednak odświeżona wersja Anniversary Edition, zawierająca również dodatek Immortal Throne, wydano w 2016 ponownie na PC oraz w 2018 na PS4, Xbox One i Switch. Fabuła gry rozgrywa się po wojnie między bogami i tytanami i uwięzieniu tych drugich. Po wielu latach tytani uciekają ze swoich kazamatów, a wraz z nimi pojawiają się kreatury siejące strach i zniszczenie wśród ludzi. Gracz wcielający się w Herosa niczym Achilles ma za zadanie pojmać i ponownie uwięzić tytanów. Po drodze oczywiście będzie musiał ubić tysiące potworów, zebrać tonę sprzętu i zdobyć kolejny poziom doświadczenia. Tutaj, tak jak w poprzednio wspomnianym Grim Dawn, wybieramy na początku jedną z kilku klas, by po jakimś czasie dobrać kolejną i stworzyć ich hybrydę. W porównaniu do oryginału, wersja Anniversary Edition nie zmienia diametralnie grafiki. Autorzy odrobinę ulepszyli jakość tekstur i dodali obsługę większej ilości rozdzielczości. W zestawieniu nie mogło oczywiście zabraknąć polskiego przedstawiciela z gatunku hack and slash. Book of Demons można najprościej opisać jako przeniesienie pierwszego Diablo do świata wyciętego z papieru. Sama historia w grze jest prosta. Nasz bohater, przedstawiciel dobra, walczy w podziemiach z hordami przeciwników, by w najgłębszym poziomie zniszczyć największe zło w postaci arcydemona. Świat gry jest proceduralnie generowany, także za każdym razem doświadczymy innego układu lochu. Nowością, którą wprowadzają twórcy do typowej diablowatej rozgrywki, są karty. Zbieramy je w trakcie rozgrywki, a każda z nich przedstawia jakąś umiejętność. Każdorazowo przed wyruszeniem do podziemi gracz tworzy sobie talię. Odpowiada ona za zestaw umiejętności, z jakimi wyruszy nasz bohater, by siać zniszczenie wśród wrogów. Podobnie jak w klasycznych RPG akcji, na początku przygody wybieramy jedną z dostępnych klas postaci – wojownik, złodziejka lub mag. Wybranie danego bohatera determinuje nie tylko umiejętności, którymi będzie mógł się posługiwać, ale również przedmioty, np. jedynie wojownik będzie mógł założyć każdy rodzaj pancerza. I to tyle na dzisiaj. Nim nadejdzie kolejny hack and slash ze stajni Blizzarda, mamy inne podobne, bardzo dobre gry jak Diablo. Na pewno nie możemy narzekać na brak produkcji z siekaniem potworów w tle. Czy któraś z gier przykuła waszą uwagę? A może już w nie graliście i macie propozycje jakichś innych? Napiszcie o nich w komentarzach, chętnie przeczytam o alternatywnych propozycjach gier. Pamiętajcie też o subskrypcji kanału i ustawieniu powiadomień o następnych materiałach. Z mojej strony dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć!